Cześć, nazywam się Miłosz i witam Ciebie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Tobie, czym jest strategia inwestycyjna i jakie kryteria musi spełniać, aby przynosiła nam zyski. Zapraszam. Zanim zaczniemy tworzyć biznes, najpierw siadamy z kartką i ołówkiem i sprawdzamy, czy nasz pomysł ma sens i czy jest w ogóle opłacalny. Czyli innymi słowy, tworzymy biznesplan. Identyczna sytuacja jest w świecie inwestycji. Tutaj rolę biznesplanu przyjmuje strategia inwestycyjna. Strategia systematyzuje nasze podejście. Mówi nam z jednej strony, co musi się wydarzyć, aby daną transakcję otworzyć i z drugiej strony, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tę transakcję zamknąć. Strategia pokazuje również ryzyko, jakie musimy podejmować w naszym tradingu. Innymi słowy, jest to swoistego rodzaju mapa, która prowadzi nas do celu. Pokazuje nam dokładnie krok po kroku, co musimy zrobić. Nie ma jednej słusznej strategii inwestycyjnej. Każdy inwestor ma własne podejście, indywidualne. Jeden będzie inwestował długoterminowo, inny krótkoterminowo. Jeden będzie handlował na akcjach, inny na obligacjach czy na forexie. Dlatego każdy ten inwestor będzie musiał zbudować własną strategię dostosowaną do jego filozofii inwestycyjnej. Czy zbudowanie zarabiającej strategii inwestycyjnej jest łatwe? Wpisując w Google system transakcyjny, znajdziemy tysiące różnych propozycji. Niestety, 99% z nich nie będzie zarabiało, ponieważ są po prostu na źle zbudowane. Błędów może być wiele, od źle przeprowadzonej optymalizacji po prostu błędne założenia. Zatem na to należy zwrócić uwagę, budując system transakcyjny. Dobra strategia musi spełniać 5 kryteriów. Dzisiaj chciałbym omówić 2 z nich. Skuteczna strategia inwestycyjna musi określać nam moment otwarcia pozycji. Jest to element, na który traderzy poświęcają często aż 90% czasu, całkowitego czasu pracy nad swoją strategią. Wbrew pozorom nie wymaga to aż tak dużej uwagi. Po prostu wielu początkujących traderów chce tak precyzyjnie otwierać swoje pozycje, aby od razu one zarabiały. Ale czy faktycznie jest to aż tak ważne, czy to ten element decyduje o powodzeniu naszych transakcji? W tym momencie zadaję zawsze jedno pytanie. Kiedy wiemy, że nasza pozycja zarobiła czy straciła? No właśnie, w momencie jej zamknięcia. I to jest drugi element, czyli moment zamknięcia transakcji. I tutaj polecałbym się skupić dużo więcej, dużo bardziej, gdyż wbrew pozorom wielu początkujących traderów bagatelizuje ten element, a jest to bardzo poważny błąd. Teraz wyobraźmy sobie tradera, który przymierza się do otwarcia pozycji. Misternie przygotowywał swój plan i z chłodną głową analizuje rynek. I jest ten moment. Po godzinach analiz otwiera transakcję. I teraz mamy 2 scenariusze. Z jednej strony nasz trader, jak to się kolokwialnie mówi, postanawia płynąć z rynkiem i go poczuć. Drugi scenariusz zakłada, że nasz trader nie tylko ma plan na otwarcie transakcji, ale również dokładnie wie, co zrobić, aby ją zamknąć. I teraz zaczyna się prawdziwa akcja, ale nie taka jak w filmie Śmierć w Wenecji. Uwierz mi, ale po otwarciu pozycji załączają się w nas wszystkie emocje. Cała dotychczasowa analiza odchodzi w zapomnienie. Teraz na bieżąco tworzymy nowe idee. Ale czy działanie pod wpływem emocji jest dobre? Chyba nie. Zabawa w wojnę, a bycie na wojnie to 2 zupełnie różne rzeczy. Dlatego po otwarciu transakcji warto mieć doprecyzowany i konkretny plan działania, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie działać racjonalnie. Trzecim elementem, na który musimy zwrócić uwagę, budując skuteczną strategię inwestycyjną, jest to, aby podążała ona za trendem. Zawsze uparcie będę twierdził, że trend jest naszym przyjacielem, a nie wrogiem. Dlatego lepiej jest iść z nim ramię w ramię, nawet wtedy, gdy czasami podstawi nam nogę. Metoda otwarcia pozycji, zamknięcia czy wyznaczenia trendu nie może być intuicyjna czy uznaniowa. Znowu jest to moje zdanie i nie musi się z nim zgadzać, ale znowu uparcie będę stał przy swoim i twierdził, że każda strategia, każdy system musi posiadać dokładne, jasne reguły, bo tylko w ten sposób jesteś w stanie sprawdzić, jak Twoja strategia zachowywała się w przyszłości i na tej podstawie ocenić swoje szanse zarabiania w przyszłości. Dzięki statystykom jesteś w stanie sprawdzić, na ile Twoja strategia jest w stanie zarabiać.
Dokładne reguły naszych strategii nie pozwalają tylko na to, że jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ona będzie zarabiała w przyszłości, ale przede wszystkim pozwalają nam na to, że jesteśmy w stanie je zautomatyzować i sprawić, że to komputer będzie realizował wszystkie zlecenia za nas. Jeśli nadal chcemy samodzielnie realizować transakcje, to trzymanie się sztywnych zasad pozwoli na wyeliminowanie emocji z naszego tradingu, co z kolei przełoży się na lepszy komfort psychiczny i nasze finanse. Kolejne 3 kryteria omówię w kolejnym odcinku. Dzisiaj dziękuję Tobie za uwagę i do zobaczenia.